No siema, przed nami długi, skomplikowany i wielowątkowy odcinek, ogólnie taki, że aż czapkę zdejmę, ale nie zdejmę, bo się światło będzie odbijać. Ale jest to jeden z ważniejszych i ciekawszych, wydaje mi się, odcinków całej serii. Jeden z tych, który mam nadzieję, że faktycznie weźmiesz sobie do serca i poddasz głębszej refleksji. To, co chciałem Ci dziś przekazać, może nie będzie kontrowersyjne, ale na pewno dla sporej części oglądających może wydawać się, iż idzie wbrew ich odruchowym instynktom. Wow, that's fucking scary. Yeah, well, I wanted it to be impressive. Scary tends to impress. O wyliczeniach wielkości rynku już opowiadałem, zatem czas opowiedzieć o tych rekinach, które pływają w moim oceanie, bo czas pogadać o konkurencji i alternatywach. Is it safe? No, it's better than safe. It's death proof. Warto zacząć od jednego ważnego stwierdzenia. Jeśli na docelowym rynku jesteś w stanie zidentyfikować bezpośredniego konkurenta i to takiego, któremu się całkiem nieźle powodzi, to jest to bardzo dobry znak. Tak, bo to potwierdzenie tego, że na tym rynku da się zarobić. You serious? I'm telling you, Lewis started adding these motherfucking figures up. Tell me this ain't the business to be in. I analogicznie, jeśli nie jesteś w stanie zidentyfikować konkurencji, to wcale nie jest to good news. Tak, to może być dobra okazja, ale nie zawsze. Don't worry. Then I'm out. Spend the rest of my life spending. No dobra, do roboty. Pierwszy krok to poszukiwania. Bardzo pomocne na tym etapie są podstawowe narzędzia do SEO i wyszukiwania typu Keywords Search. Oraz stary, dobry wujek Google, Perplexity i ChatGPT to też świetne źródła informacji. Dzięki nim udało mi się zidentyfikować 4 platformy, które teoretycznie próbują lub próbowały zagospodarować rynek sportu amatorskiego. Mówię próbowały, bo mam co do nich mieszane uczucia. Z jednej strony, i tu bardzo pozytywna informacja, mają sporo profili. Jednak z drugiej ciężko mi było odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wartość dodaną przekazują sportowcom. Ogólnie nie zapomnij notować wszystkie swoje obserwacje. Do każdej firmy, jaką zidentyfikujesz, stwórz notatkę i opis. Nie pytaj czata, tylko odwiedź ich strony i spisuj to, co widzisz. Rozpisz swoje uwagi na podstawie obserwacji i komunikatów, jakie wydają w świat. Napisz, co Ci się w nich podoba, co wymaga poprawy, a czego chciałbyś unikać jak ognia u siebie. Jeśli masz możliwość, spróbuj też odnaleźć ich dane finansowe w KRS-ie lub jego odpowiednikach na innych rynkach. Rób screenshoty interfejsu i zaznaczaj na nich swoje uwagi dla przyszłego designera. Określ również, którego z konkurentów możesz traktować jako benchmark. Do określenia benchmarków przyda się zarówno Twoja intuicja, obserwacje dotyczące ilości kont i zawartości strony, oczywiście wyniki finansowe, ale również takie narzędzia jak SimilarWeb, które pomogą Ci określić ranking samej strony oraz potencjalny ruch na niej i to, jak duży jest i skąd pochodzi. Pamiętaj tylko, że taki SimilarWeb nie jest super dokładny. Look in the mirror. Looks like me. Yeah, but it's different from you. W moim przypadku zidentyfikowałem 2 benchmarki i podejrzewam, że pierwszego już się domyślacie, bo wspomniałem o nim chwilkę wcześniej. Tak, chodzi o Patronite.pl, tylko nie rozpatruję go jako konkurencję, ale alternatywę, a benchmarkiem stał się tylko i wyłącznie dlatego, gdyż automatycznie jestem w stanie zidentyfikować wartość, jaką platforma ta daje swojemu użytkownikowi. Choć przyznaję, iż jest daleka od ideału i sporo notatek wspomina o tym, czego nie chciałbym na swojej platformie. Okay, just stop at the wine. It's not attractive. Drugim benchmarkiem jest platforma ze Stanów i to w sumie też nie powinno być zaskoczeniem, gdyż to właśnie tam narodził się nowoczesny marketing sportowy i każdy, kto ogląda NBA, NFL, NHL i wszystkie inne, doskonale wie, że sport to tam ogromne show i prawdziwy biznes. I could spend the same goddamn amount of time and energy following a NASCAR circuit. I've thought about it a lot. Dodatkowo platforma Open Sponsorship, bo to o niej mowa, również posiada zewnętrzne finansowanie, więc łatwo było zdobyć ich dane finansowe i wyceny. No i powiem, że naprawdę nie ma na co narzekać. I jest też jeden startup w Europie, który próbuje ten sukces odtworzyć. Także, podsumowując, konkurencja istnieje. Stany trzymają się bardzo dobrze, jeden startup z Europy próbuje gonić, polskie podejścia pozostawiają wiele do życzenia, jednak żadna z platform nie przekazuje natychmiastowej wartości dodanej w taki sposób, jakim robi to Patronite. I to powinien być nasz główny cel w przypadku The Champions. Oto pierwsza strona medalu. Tak, realna konkurencja, cyfry, udział w rynku, analiza UX
ilość profili na platformach, propozycja wartości itd., itd. Druga strona medalu to alternatywy i tak jak wspomniałem już o Patronite jako jednej alternatywie, ale są też inne. Alternatywą w przypadku The Champions są również grupy na Facebooku, na których tworzą się sportowe społeczności i to tam sportowcy wskazali, że zazwyczaj kierują swoje posty, prośby czy ogłoszenia i jest tego tam cholernie dużo. Zatem warto to potraktować jako trampolinę wzrostu, a nie przeciwnika. Spróbujmy znaleźć sposób na to, aby wykorzystać popularność Facebooka w Polsce na swoją korzyść. Podczas poszukiwań ogólnie trafisz też na kilka innych platform, które niekoniecznie będą alternatywą ani konkurencją, ale będziecie funkcjonować na tym samym rynku i od nich też możesz się sporo nauczyć, ale też uzyskać sporo pozytywów i informacji. Jak na przykład platforma 4Goal App, której foundera poznałem na InfoShare w 2022 roku, gdy dopiero zaczynali, a teraz po 3 latach mają już około 70 000 aktywnych kont i 4 000 użytkowników dziennie. Super wynik jak na 3 lata i tego sobie życzymy w The Champions. I normalnie pewnie w tym momencie powinienem zakończyć odcinek o konkurencji i alternatywach, jednak będąc marketerem nie mogę pominąć ważnego aspektu, jakim jest analiza strategii marketingowej konkurencji. Zachęcam Was do tego, abyście za każdym razem przy okazji warsztatu z zakresu badania rynku zaprosili do swojego zespołu doświadczonego marketera, który pomoże Wam określić tak zwane pozycjonowanie marki. I nie, to nie ma nic wspólnego z SEO. Pozycjonowanie marki to najważniejszy element strategii marketingowej oraz Twojego przyszłego wyjścia na rynek. Pozycjonowanie odpowiada na fundamentalne pytanie: kim jestem w głowach Twoich klientów i jak różnię się od pozostałych. To nie jest logo ani slogan. To jest obietnica wartości, którą składasz rynkowi i miejsce, które chcesz zająć w świadomości konsumentów. Gdy patrzysz na konkurencję, musisz zrozumieć, jak oni się pozycjonują, do kogo mówią, jakim językiem, jakie wartości i komunikaty przekazują, czy są premium, czy są dostępni, na co stawiają, na innowacje, czy na bezpieczeństwo i dopiero gdy zrozumiesz, możesz świadomie wybrać swoją przestrzeń. And now, for your viewing pleasure, the mistress of the macabre. Dla The Champions pozycjonowanie było kluczowe. Open Sponsorship mówił głównie o pro-atletach i semi-pro. Patronite to narzędzie dla twórców, niespecjalnie dla sportowców. Grupy na Facebooku to chaos bez struktury. Więc gdzie jest nasze miejsce? The Champions pozycjonuje się jako platforma dla sportowców, amatorów, którzy chcą traktować swoją pasję bardziej profesjonalnie. Nie jesteś influencerem, nie jesteś pro-atlet, jesteś gdzieś pomiędzy. Masz społeczność, masz wyniki, ale nie masz też narzędzi, aby to spieniężyć. To jest nasza nisza i to jest początek naszego pozycjonowania. I gdy już je określisz, każda decyzja produktowa, każdy komunikat marketingowy, każdy wybór designu powinien to potwierdzać. Pozycjonowanie to nie jest coś, co robisz raz i zapominasz. To kompas, który powinien prowadzić wszystkie Twoje decyzje. Dlatego od tego momentu naprzód niech marketing będzie Twoim kompasem. Piona!